Opera jest wtedy, gdy tenor i sopran chcą się kochać i przeszkadza im w tym baryton. Twierdził podobno kiedyś George Bernard Shaw. Dzisiaj udowodnimy wam, że sprawa nie do końca tak wygląda. Dzisiaj dodamy do cytatu, że opera jest wtedy, kiedy jest jeszcze chór. Chór od zawsze pełnił super ważną funkcję w operze, czy to w muzyce, czy w libretcie. Właściwie jeszcze przed powstaniem gatunku chór już był bardzo istotny. W tragedii greckiej, jak świetnie wiecie, traktowano go jako jednego z aktorów. Mógł być też głosem autora albo głosem ludzi, polis czy potencjalnych widzów. Nie inaczej bywa w operach. Ma on ważny, muzyczny i dramatyczny cel. Pomaga opowiedzieć historię, często reprezentuje ogół, na przykład obywateli, dworzan, żołnierzy czy marynarzy. Chór streszcza i komentuje akcje. Jego teksty wydają się być bardziej bezpośrednie i prostsze niż arie, zawierają znaczną liczbę powtórzeń. Muzycznie mają główną, często łatwą do zapamiętania melodię. Bez niego jednak trudno sobie wyobrazić operę. Dlaczego tak jest? Dzisiaj podamy wam kilka znakomitych przykładów na mistrzowskie użycie chórów. Sprawdźcie, ile z nich już znacie. Poznajecie? To początek kantaty Carmina Burana. Jeden z najbardziej znanych utworów muzyki klasycznej i najczęściej wykonywany utwór chóralny w XXI wieku. I choć ma swoje początki w XIII wieku, wykorzystywany jest często we współczesnych kontekstach. Jak widać, utwór kojarzy się wszystkim dość złowieszczo i nic dziwnego. Chór śpiewa tu o zmiennym i nieuchronnym losie. Cały utwór napędza rytm, to on nadaje atrakcyjności, nadają jej także właśnie efektowne partie chóralne. Sam chór ma tu ogromne znaczenie i pełni funkcję zbiorowości. Co ciekawe, w Carminach dodatkowo występuje też chór dziecięcy. Lecimy dalej. W tej scenie z Turandot Pucciniego chór jako tłum tym razem śpiewa do księżyca. Ten bowiem jest elementem powracającym w całej operze, jako śmierć, chłód, ale też czystość, przez co reprezentuje tytułową bohaterkę. Przy pełni księżyca odbywa się egzekucja młodego księcia perskiego, który nie był w stanie rozwiązać zagady księżniczki Turandot. Muzyka w tym fragmencie świetnie oddaje tajemniczość i liryzm historii tak, że aż ciężko uwierzyć, że chór jako tłum widzów komentując czeka na prawdziwe widowisko śmierci. No dobra, ale partie chóralne nie zostały napisane tylko o sprawach ostatecznych jak przeznaczenie czy śmierć. Kolejny fragment to prawdziwa eksplozja radości, a dosłownie ogień. Posłuchajcie fragmentu opery Otello Giuseppe Verdiego. Zaraz po burzy mieszkańcy Cypru świętują bezpieczny powrót Otella i jego ludzi z morskiej bitwy, rozpalając ognisko i
pijąc. Zwróćcie uwagę, jak genialnie poszczególne frazy migoczą i rozbłyskują między poszczególnymi głosami czy sekcjami orkiestry niczym ogień. No cóż, trzeba przyznać, że chóry Verdiego to jedne z najbardziej ekscytujących przeżyć w operze. Pisanie scen zespołowych z udziałem chóru to niemal osobna umiejętność kompozytorska, której nie każdy twórca był w stanie sprostać. Verdi osiągnął w tym absolutną maestrię. Na dowód posłuchajcie kolejnego fragmentu. Tym razem to Traviata i chór matadorów, a właściwie przebranych za matadorów Hiszpanów, którzy przybyli na karnawał do Paryża. To kolejny verdiowski imprezowy fragment, taka scenka rodzajowa, która nakreśla tło czy klimat akcji, ale nie posuwa jej do przodu. W tym przypadku chór śpiewa o losach torradora próbującego zdobyć serce kobiety. No dobra, kolejna minuta odcinka mija, wszystko fajnie, przyjemnie, ale czemu jeszcze nie ma Va Pensiero? No właśnie. Otóż bardzo proszę. Nie powiedzieć o Va Pensiero w kontekście chórów operowych to jakby nie powiedzieć o Pavarottim w kontekście śpiewaków operowych. Va Pensiero dla Włochów to jak dla nas Rota. Nieoficjalny hymn, który podnosił na duchu okupowanych przez Austro-Węgry Włochów w połowie XIX wieku. Po premierze Nabucco, z której pochodzi omawiany chór niewolników, widownia po wyjściu z mediolańskiej Laskali zaczęła protestować i domagać się uwolnienia króla Wiktora Emanuela. Za każdym razem, gdy za życia Verdiego Va Pensiero było wykonywane, publiczność chwilę pokrzyczała Viva Verdi! Czy chodziło tylko o okazanie kompozytorowi uwielbienia? Nie tylko. Otóż, jak już wspomnieliśmy, w tym czasie uwięziony był król Wiktor Emanuel II. Dodatkowo społeczeństwo miało surowo zabronione wymawianie imienia króla, dlatego ktoś, kto w dzisiejszych czasach pracowałby zapewne na wysokim stanowisku PR-owym, wymyślił hasło Viva Verdi z kropkami pomiędzy literami, co utworzyło skrót od Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia, który kilka lat później został pierwszym królem Zjednoczonych Włoch. O, taka sytuacja. Zostawmy na chwilę Verdiego i zróbmy miejsce dla jego 45 lat młodszego kolegi po fachu. Właśnie usłyszeliście chór śpiewany z zamkniętymi ustami, czyli mruczany. To scena z Madame Butterfly, kiedy bohaterka czuwa nocą, czekając na spóźniony powrót Pinkertona. Przez kilka długich minut nie odzywa się. Czas mija. I to właśnie jedna z ciekawszych operowych scen milczenia. Ostatnia chwila optymizmu Butterfly, zanim Pinkerton przybędzie z nową żoną. Emocjonalny efekt spokojnego, pełnego nadziei oczekiwania Puccini osiągnął poprzez przepiękną melodię śpiewaną przez chór bez słów.
Fragmenty chóralne często mają podwójne nazewnictwo, swój oficjalny tytuł i ten zaczerpnięty z tekstu libretta. W przypadku Coro delle Campane, czyli chóru dzwonów z pajaców Ruggera Leoncavalla, jest podobnie. Łatwiej znaleźć go pod tytułem Don Din Don, Suona Vespero, czyli, co tu dużo mówić, ding dong, nieszpory wzywają. Dzwony sygnalizują tu początek nabożeństw nieszpornych, na które wybierają się mieszkańcy wsi. Brzmi to wesoło i beztrosko, co jeszcze bardziej kontrastuje z tragicznym zakończeniem opery. Czas na jedno z największych osiągnięć Verdiego. Tak, wracamy do Verdiego. Tym razem tłem opery stało się działanie hiszpańskiej inkwizycji. Nobody expects the Spanish Inquisition. Jej terror w Don Carlosie obrazuje scena auto da fe, czyli próby egzekucji innowierców. Tytułowy bohater przerywa nagle tę ceremonię. Co za dramatyzm! Więcej nie zdradzamy. Co istotne dla nas dzisiaj to to, że przez całą operę pojawiają się ogromne partie chóralne, przypominające, że na świat mają wpływ wybory i działania głównych bohaterów. Kolejny chór z kolejnej opery Verdiego ma w muzyce coś, czego nikt się nie spodziewa. To prawdziwy młot i kowadło wykorzystywane do wykonania chóru cyganów z Trubadura. Stąd też fragment ten określa się jako chór kowadeł. Chór ten, otwierający drugi akt opery, śpiewa grupa hiszpańskich cyganów, którzy o świcie rozpoczynają pracę. Chwalą mozuł, dobre wino i oczywiście kobiety. A skoro przy hiszpańskich klimatach jesteśmy, czas na paradę torradorów, czyli czwarty akt Carmen Bizeta. To tłum mieszkańców Sewilli. W muzyce słychać dobrze znany triumfalny motyw z uwertury w wykonaniu także, a może przede wszystkim, chóru dziecięcego. Zbliżamy się do końca naszego zestawienia, a nie było jeszcze muzyki niemieckiej. Chór Mieszczan z trzeciego aktu śpiewaków norymberskich Richarda Wagnera zestawia ze sobą alegorię dnia i nocy po to, aby tak naprawdę pokazać kontrast między luteranizmem a katolicyzmem. Jasne odniesienie do reformacji. Co ważne, aby podkreślić sens tych słów, Wagner użył formy chorału.
Podobnie wielką, dramatyczną siłę wagnerowskich chórów poczuć można w śpiewie marynarzy z latającego Holendra. Wagner, pisząc tę partię, zainspirował się podobno okrzykami norweskich marynarzy zasłyszanych podczas niebezpiecznej podróży morskiej, która zawiodła go niespodziewanie do fiordów. Chór ten nie brzmi co prawda jak typowa szanta, ale w muzyce słychać dokładnie klimat morskich tułaczek. A na finał proponujemy Wam to, co na finał zwykle wybrzmiewa. Monumentalna scena finałowa Strasznego Dworu Moniuszki to bal wydany na cześć zaręczonych po perypetiach par. Obecna szlachta, czyli chór, wchodzi z komentarzem chwalącym muzykę, która jest rajem duszy. Wiemy, że do tego wyboru na pewno dodalibyście jeszcze sporo innych fragmentów chóralnych, które uwielbiacie. Dlatego dajcie znać, jakie konkretnie i przede wszystkim, ile z tych chórów już znaliście, a ile usłyszeliście dzisiaj po raz pierwszy. Niemal wszystkie przywołane przez nas przykłady składają się na spektakl Chorus Opera, najnowszą premierę Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Jeśli chcecie je usłyszeć w zupełnie nowych kontekstach, koniecznie zobaczcie to dzieło. I jak zwykle, nie zapomnijcie zostawić łapki w górze oraz zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!